Proszę Państwa, po raz trzeci KSW wita Was prosto z Lublina, wita Was moją skromną osobą. Przypominam, że nazywam się Paulina Klimeka, ze mną debiutujący dzisiaj w organizacji Krystian Zbogusz. Rozprawia się przed czasem z ulubieńcem publiczności lokalnej, ponieważ Kacper Fornalski musiał uznać wyższość Krystiansa dzisiaj, a szczególnie jego jiu-jitsu, bo kończy się wszystko w drugiej rundzie przez duszenie zza pleców. Congrats on that. Fantastic performance, very good debut to have, and this grappling toolset is a really skill set to have. Thank you very much. That's basically how I win most of fights. I go into fights thinking I'm more of a striker, but it always ends up me just wrestling and dominating and grappling and always submitting. So maybe I need to start learning from that and just shooting from the get-go. But yeah, great opponent and a great fight, yeah. Krystian tutaj nam wyznaje, że tak właśnie wyglądają zazwyczaj jego walki. Czuje bardzo dużą moc, jeżeli chodzi o swoje płaszczyzny parterowe, o swoje zapasy. Zazwyczaj po prostu unieruchamia, unicestwia w ten sposób swoich przeciwników i na koniec ich poddaje. Mamy nadzieję, że będzie coś więcej działo się w przyszłości. So you're 3-0, undefeated. That's a very rare thing in modern MMA. Is it any pressure when it comes to the record that you really want to keep to hold that zero, or you just don't care, you just do your job? I think I've had enough losses in the amateur career. I lost 3 times amateur, and I think I've learned a lot from them. And every time I win as well, I'll learn. So I don't see myself losing in the pro ranks at all. So just keep building on the undefeated record. Thank you so much. Tutaj zapytałam o rekord Krystiansa, ponieważ jest jeszcze niepokonany 3-0. Dzisiaj kolejne zwycięstwo, więc ma takiego swojego hat-tricka. Na razie bez porażek i Krystian tutaj wyznaje nam, że miał już wystarczająco dużo porażek w swojej amatorskiej karierze i nie chce tego powielać. Źle się z tym czuje i zrobi wszystko, żeby utrzymać ten stan rzeczy takim, jakim jest. So, what's the plan for Krystian Zbogusz here in KSW? I want to go all the way to the top. That's the main goal. That should always be the main goal for every fighter. I want to reach the top. I want to get that belt, and I want to beat as many prospects as I can to get there and upset some people, upset some fans. That's what I'm here for. Zapytałam o plany Krystiansa. Tutaj w organizacji KSW powiedział, że jego azymut jest bardzo oczywisty. Chce po prostu wspinać się na szczyt. Jakichkolwiek przeciwników to nie wymaga. On chce sprawić dużo niespodzianek, chce zaskoczyć fanów i to jest jego priorytetem. Thank you so much. Congrats to you. Congrats to your fantastic, very unique corner. I must admit it, I'm very surprised and I'm big a fan. I'm a big fan of that. And see you soon. And with others, see you in a month. Congratulations! Nadal dla Was Paulina Klimek, jesteśmy w Lubinie podczas XTB KSW 115 i pomimo, że wieczór dopiero się rozpoczyna, mamy już drugie tego wieczoru skończenie przed czasem, drugi raz jest to poddanie i drugi raz jest to duszenie zza pleców, ale do tego dopiero przejdziemy, bo przed tym była cała plejada wspaniałych parterowych technik, była kesa gatame, było fajne obalenie, było dużo ładnej kontroli, wykluczanie rąk, naprawdę bardzo, bardzo mądry parter, wszystko widziałam, wszystko czytałam, no skąd taki background, bo Twój klub nie kojarzy nam się z technikami parterowymi. Witam wszystkich. Dokładnie. Generalnie rozwijam się w stójce, ale mam bardzo duże umiejętności parterowe i wiedziałem, że Jordan będzie po prostu dobrze przygotowany na walkę w stójce. Stąd też wraz z moim narożnikiem taka decyzja, żeby po prostu go sprowadzać. A skąd ten wachlarz technik właśnie parterowych nabyty? Bo to są, ja to wiem, to są lata ćwiczeń. Znaczy się, zaczynałem od jiu-jitsu tradycyjnego, potem brazylijskiego, no i staram się to przekładać po prostu na walki w formule MMA. Dobrze, a powiedz mi, jak się dzisiaj bawiłeś w klatce, jak oceniasz cały entourage, no bo debiut w KSW to jest troszeczkę inne doświadczenie niż występy na troszeczkę mniejszych organizacjach. Bardzo profesjonalnie, bardzo mi się podobało, ale czułem się bardzo dobrze. Wydaje mi się, że stres mnie nie zjadł, byłem bardzo świadomy, wiem dokładnie, która godzina, jaka data, więc wydaje mi się, że tak powinno być. Chciałbym z taką głową wychodzić do każdej walki. Jest to moje 3. zwycięstwo z rzędu, więc no jestem głodny kolejnych pojedynków.
No i myślę, że będę prezentował się równie dobrze w następnych walkach. To jeszcze zakończymy tak naprawdę początkiem całej historii, bo fakt, że wziąłeś walkę na zastępstwo i nie miałeś pewnie pełnego obozu przygotowawczego, chociaż tam w zanadrzu były inne rzeczy za kulisami, może to było troszeczkę kluczem do sukcesu, że nie miałeś okazji przeprocesować całego obozu i wszedłeś taki świeży, bez kompleksów absolutnie, czy po prostu jesteś stylem, masz taki styl zawodnika, który trzyma te nerwy na wodzu i umie sobie radzić z psychiką? Znaczy się, chciałbym tylko powiedzieć, że pierwszą zawodową porażkę miałem dokładnie rok temu. Od tamtej pory, mówię, wygrałem 3 walki, więc po prostu cały rok, dzięki też mojej kobiecie, pracowałem nad głową. Głowę bardzo mocno poprawiłem. No i jakie było pytanie? Wcześniejsze? No i czy w związku z tym, że wziąłeś to na zastępstwo i ten skrócony czas? Znaczy się, generalnie miałem walczyć wczoraj na innej gali, dla innej organizacji. No wiadomo, KSW to duża szansa dla mnie, młodego zawodnika, więc w porozumieniu z organizatorem po prostu zadecydowaliśmy, że dostaję zielone światło, żeby wystąpić tutaj. Więc odpowiadając na pytanie, miałem pełen obóz przygotowawczy, sparowałem z naprawdę mocnymi zawodnikami. Więc po prostu byłem gotów w 100%. Super, gratulujemy Ci takiego debiutu, bo naprawdę on się zaznaczył w naszej zbiorowej świadomości i mamy nadzieję, że jak tylko dostaniesz coś nowego z pełnym obozem przygotowawczym, to zaskoczysz nas nawet jeszcze bardziej. Dziękuję serdecznie. Oczywiście postaram się, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Super, dzięki śliczne. Proszę Państwa, zacznę od cyfry 13. W tym przypadku nie jest to pechowa 13, ponieważ jest to 13 zwycięstwo w profesjonalnej karierze właśnie Mariusza Joniaka, który dzisiaj pokazuje, że doświadczenie i stare wyjadanie potrafi napsuć krwi młodym wilkom. Karol Duszlewicz dzisiaj na pełnym dystansie musi uznać Twoją wyższość i wiemy, że niesiecie ta moc bycia ojcem już za tydzień, że to jest inny rodzaj motywacji. Z trenerem rozmawiałam szczerze, pozdrawiam. No i teraz powiedz nam, jak się dzisiaj bawiłeś, bo widać było, szczególnie ta pierwsza runda, gdzie przyznajmy, nawet sędzia dał Tobie 10-8. Ja tak strzelam, na tyle, na ile znam się na MMA, że to była właśnie pierwsza runda, ale jak się dzisiaj bawiłeś? No super się bawiłem i całe szczęście, że tę 6 zachowałem, tą drugą liczbę w tym rekordzie. No co, Karol, kurde, bardzo niewygodny przeciwnik, wytrzymały. Kurde, ten trójkąt tam miałem, już tak słyszałem, że sapie, ale tak to przetrzymał. Nogi sobie trochę ten spompowałem właśnie w drugiej rundzie, już tak ciężej się trochę poruszałem. No ale fajnie, też rok czasu miałem przerwy, także fajnie było zawalczyć te 3 rundy. No dobrze, no właśnie, a teraz troszeczkę o Karolu, no bo widać było, że opór stanowił przede wszystkim taki fizyczny, widać było, że to jest silny tur, że to był taki byczek, którego jednak potrafiłeś poskramiać, bo tutaj, no Twoja dojrzałość przede wszystkim, byłeś gdzieś tam zawsze o jeden kroczek szybciej, a nawet jak dostałeś dobrą kontrę, to umiałeś to przewrócić, te szale na gdzieś tam swoją stronę. Tak, no to była moja 19 walka, a jego dopiero 5, także no to doświadczenie było tutaj po mojej stronie. No ale był duży, większy był ode mnie. Też widać było, widziałem na ważeniu, że dużo kilogramów robił, bo nie wyglądał tak właśnie wysuszony. I co, generalnie fajny chłopak, nawet taka śmieszna sytuacja, że jechaliśmy tutaj na te media, ważenie medialne, te oficjalne, medialne, ważenie w jednym busie obok siebie, tam sobie trochę pogadaliśmy. Także fajny chłopak i życzę mu powodzenia w tym sporcie. Dobrze. To ostatnie pytanie ode mnie, bo masz teraz naprawdę bardzo dużo roboty, bo Twoja robota jeszcze nie skończona, tak naprawdę teraz się dopiero zacznie Twoja nowa rola. Powiedz mi, jaka w domu przez ostatnie tygodnie panowała atmosfera, no bo Ty w obozie przygotowawczym, żona też w obozie przygotowawczym poniekąd. No jak się trzymaliście, bo to było troszeczkę podkręcone tempo. Tak, no podkręcone tempo, ale naprawdę tutaj bardzo dziękuję mojej kochanej Justynce, bo bez niej to naprawdę nie dałbym rady. A mimo to, że jest w ciąży, to tak naprawdę wszystko było na jej głowie. Nawet teraz próbowałem obiad sobie sam zrobić, jak miałem dietę, to godzinę czasu ponad robiłem. Także ona tutaj wszystkie posiłki mi ogarnia, jeszcze swoje obowiązki ogarnia. Jeszcze mamy 2 dzieci, to będzie 3. To jest wszystko ogarnia sama, naprawdę to złota kobieta. No i ty też złoty, bo ratujecie nam kryzys demograficzny. Jak już 3, to już naprawdę rodzina wielodzietna. Ostatnie pytanie ode mnie, bo tutaj się uśmiecha Oskar Stachura, dobrze nam znany. Walczy za tydzień, a ty też za tydzień masz poród Justynki, więc czy połączysz to jakoś? Czy masz zamiar być w narożniku, czy jednak odpuszczasz i będą się trenerzy z Bebson zajmować Oskarem sami? Tak, no niestety tutaj nie będę mógł być. Jest tutaj właśnie z tych przyczyn, ale tam trenerzy dobrze się zaopiekują Oskarem. Oskara dobrze śledźcie, jego karierę.
Naprawdę to jest chłopak, ma dopiero 20 lat, a jest taki kocur, że naprawdę. Wiemy, wierzymy i na pewno śledzić będziemy Gala Strife już za tydzień. Pozwolę sobie zareklamować, bo Oskara też już widzieliśmy na kanwie KSW. Oby wrócił do nas prędko. A Tobie jeszcze raz gratuluję trenerom i pozdrawiamy ciepło Justynkę. Trzymamy za nią bardzo mocno kciuki. Życzymy dużo zdrowia i dużo siły. Tyle i Mariusz miał dzisiaj w klatce. No ja już kończę, bo kobiece tematy się zaczynają, to zaraz nudy, bo wiedzą wszyscy. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nie zwalniamy tempa, nadal trwa Gala XTB KSW 115 dla Państwa. Paulina Klimeka ze mną, debiutujący w organizacji Kacper Pakeltys, który przedłuża nam pasę brazylijskiego jiu-jitsu, bo dzisiaj właśnie ta gala pod tą gwiazdą świeci, pod gwiazdą dziedzin parterowych i naprawdę ta kontrola trwająca 15 minut, możemy to śmiało powiedzieć, zrobiła robotę. Gratulujemy zwycięstwa nad Borysem. I teraz powiedz, jak się dzisiaj bawiłeś? Dziękuję bardzo, jak się bawiłem? Wyszunicie, no co, KSW, marzenie od dzieciństwa. Chciałem przede wszystkim wygrać tą walkę, więc dlatego było więcej tego parteru. No już tam wiedziałem, że przewyższam nad nim w tej dziedzinie, oni się tego nie spodziewali, bo biorąc gdzieś tam moją śledzić, to powiedzmy karierę gdzieś tam w social mediach, walkach, no nie było widać tego parteru, po prostu leciałem na P, by urwać głowę. Jak chciałem się pokazać w Federacji KSW, że mogę, no bo też słuchałem, już wszyscy obstawiali, że jak to wyjdzie poza pierwszą rundę, no to mnie rozbije, no to chciałem też wszystkim udowodnić, że mogę przeleżeć, no bo jednak przeleżałem na nim te 3 pełne rundy. Sam gdzieś szukał tego parteru, więc sam się gdzieś wkręcił to w pierwszej rundzie. Ja już tylko to kontynuowałem. W każdym bądź razie chciałem po prostu bezpiecznie wygrać i pokazać po prostu, że mogę przewalczyć pewien dystans, bo bardzo było właśnie hejterów, czy tam nie hejterów, po prostu no źle prognozujących, więc chciałem to udowodnić, więc nie chciałem też, że tak powiem, szarżować, wojować, bezpiecznie po prostu przewalczyć tę walkę, nie? No właśnie chciałam do tego, Kacper, nawiązać do tego stylu, czy to Borys sprawił Tobie aż tyle problemu, że nie mogłeś go sądzić przed czasem, czy to wynikało z takiej protekcji, żeby bezpiecznie mieć to zielone, no ale rozwiałeś już moje wątpliwości. Tak, po prostu chciałem bezpiecznie to zielone, bezpiecznie chciałem mieć to zielone, po prostu, no też walkę wziąłem tydzień przed zastępstwie, więc w ogóle gdzieś goła przede wszystkim nie była gotowa, powiedzmy, znaczy gotowa, żebym to powiedział, ale po prostu za dużo emocji, ekscytacji, chciałem spokojnie po prostu przewalczyć tą walkę, nie? No, także co? No i jak oceniasz te pierwsze koty za płoty, które tu były, jak oceniasz cały kształt, no bo to jest troszeczkę, tak jak mówisz, marzenie z dzieciństwa, a teraz jesteś w samym środku zamieszania. Jak we śnie, nie? Jak na jakimś haju, mega, naprawdę niesamowite uczucie. Chciałem troszkę inaczej po prostu przeważyć tą walkę tak jak lubię, ale no gdzieś chciałem coś tam ryzykować, po prostu wiedziałem, że mogę gdzieś się pogadać szerzej w publiczności, wiem, że walczył z mocnymi zawodnikami, nazwiskami Homburger, Bielski i tak dalej, więc chciałem pokazać, że po prostu mogę wygrać bez problemu. Gdzieś tam winy jest właśnie w parterze. Kurczę, powtarzam się, nie? Nic nie szkodzi, to są duże emocje przed Państwem. Nadal niepokonany Kacper Pakeltys, który dzisiaj udanie debiutuje. Mam nadzieję, że zobaczymy go z powrotem w organizacji za jakiś czas. Teraz kontrola medyczna, i oczywiście możesz dzisiaj świętować. Także co, dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i nigdy kurwa mnie nie wątpcie. Zobaczycie, będę sięgał po najwyższe laury. Dziękuję bardzo. To była bardzo bliska walka. Wymianą nie było końca też różnym chwytom i technikom. Na pełnym dystansie przed chwilą bili się Józef Sztumer i Michał Domin i zwycięsko, pomimo utraty punktu przez niezrobienie wagi, wychodzi z tego starcia Czech. Congratulations on your win. It was a hard battle for you, bearing in mind all the circumstances, you not making weight, you having a tough battle against Michał through the whole 3 rounds, but finally made it to the win. Congratulations. Oh, thank you. It was a very tough fight because I lost the first round, because I missed the weight, and Domin was very tough fighter. I landed some hard punches, and he still stand. Jose tutaj ujawnia nam, że to dla niego była ciężka przeprawa, przegrał prawdopodobnie pierwszą rundę, miał fajne momenty w swojej stójce, ale Michał ciągle stał na nogach, więc dla Josefa była to naprawdę ciężka walka. Tell me two things. What was the hardest today against Domin, and what was the best thing that you think you really did the job? So the best thing and the worst thing of tonight's The worst thing was I had injuries of my knee, and I think the best was the elbows. I punched some good elbows, so I think that was a good technique. Right.
Zapytany o najlepszą i najgorszą rzecz, która dzisiaj wydarzyła się w klatce, według Josefa odparł nam on, że najgorzej na pewno czuje się on w związku z kontuzją kolana, którą ma i miał podczas pojedynku. Najlepszą rzeczą natomiast były łokcie, z których Joseph jest całkiem dumny. So now you're on 3 fights win streak, 3 wins, something impressive. Do you want somebody ranked? How do you feel about being here in KSW in the division? No, I think the next step will be the next fighter. I don't think. I think 6, 5, in the rank. All right. Yeah, we're keeping the fingers crossed. Teraz Joseph mówi nam, że chciałby numer 6, może numer 5 z rankingu w swojej kategorii wagowej, więc zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość. Thank you so much. Wishing a good recovery for your knee. Everything will be okay. And now you may, of course, just have a party with your team or whatever you like. Okay, thank you. Bye bye. Proszę Państwa, obecnie, na obecnym etapie rozwoju współczesnego MMA, taka sytuacja, że jesteśmy w topce, jesteśmy rankingowi i jesteśmy nadal niepokonani, to jest bardzo rzadka sytuacja, ale tutaj mamy żywy dowód na to, że da się, ponieważ Dawid Kuczmar-Kuczmarski pozostaje niepokonany 9-0. Co za skalp. Mieć skibę na rozkładzie, to już zaczyna być bardzo poważnie tutaj w Twoim przypadku. Gratuluję. Witam wszystkich. Tak, to jest poważne zwycięstwo, jest mega, jestem zadowolony. Skiba kiedyś był moim autorytetem, teraz miałem okazję się z nim zmierzyć. Pokornie podchodzę do tej wygranej, bo to też mój kolega. Bardzo go lubię, no ale sport musiał tu wyjść górą i tyle. No dobra, to szybko, tak jeszcze na emocjach, na takim nagrzaniu. Co Ci się podobało, z czego jesteś zadowolony, co Cię zaskoczyło, co Cię zmartwiło, jakie masz wnioski tak na szybciutko? Na szybko. Wydaje mi się, że bardzo mi się podoba moja stójka. Nie biłem za często, ale dużo zmieniam pozycji, próbowałem gdzieś tam zmieniać te kąty. Wydaje mi się, że to spoko wchodziło. No przy tej siatce może za mało robiłem, ale też bardziej liczyłem na rozbijanie, co wyszło. No może więcej bym próbował, gdybym może Danie gdzieś tam więcej próbował robić, a tak to jak mnie trzymał, to też było takie ryzykowne, jak miałem okazję do bicia, to biłem, wiedziałem, że też się męczy, no to nie jest może, że tylko ja się męczę, gdy mnie dociskał, on też się męczy, więc to jakby takie widziałem tam szanse moje. No właśnie, a powiedz mi, biorąc pod uwagę Skibę, no on nas nie zaskoczył, że będzie się kleił, że będzie walczył na ciasno, że będzie szukał pasa. Ile Tobie tej bateryjki życia wyciągał w drugiej i trzeciej rundzie, bo tam się kleił niemiłosiernie? Był silny na pewno, gdzieś tam ciężko mi było spod niego wyjść z tej siatki, ale zaskoczył mnie, że mało wchodzi. Myślałem, że więcej będzie wchodzić na pewno w czystym polu, na co byliśmy może gotowi. No ale tego nie robił, jest bardziej przy siatce, albo to ja schodziłem pod tą siatkę, ciężko mi to powiedzieć. Mi wydaje się, że po prostu miałeś bardzo fajny defense, bo tak jak zazwyczaj właśnie Skiba schodzi po jedną nogę i ma super kontrolę kolana, ty tak fajnie wyskakiwałeś, czyściłeś to kolano, że aż łapał Twoje kostki, łapał Twoje stopy, to było bardzo charakterystyczne, więc to po prostu Twoja defensywa uniemożliwiła mu taką kontrolę, czego gratuluję. A dziękuję bardzo, może to tak z boku wyglądało fajnie, a z mojej perspektywy może trochę mniej fajnie. No dobra, i jakie plany teraz na ten rok, na tę wyjątkową sytuację 9-0, no rozpychasz się w swojej dywizji. No, trzeba tu się rozpychać, tym bardziej, że jestem młody, to co mam robić? No, muszę wchodzić drzwiami i oknami, żeby mnie tu gdzieś usłyszeli o mnie. No chwilę odpocznę i wracam do treningu, wiadomo, gdzieś tam pojadę w górki, bo to lubię, tam mi głowa odpoczywa. No i wracam, no co, ja nie robię sobie jakichś przerw. Zawsze mówię, że pojadę na wakacje, nigdy na nie jadę. No to teraz bardzo zasłużone, proszę Państwa, wąsy, czy brak wąsów, aerodynamika odpowiada i my oczywiście gratulujemy Kuczmarowi, pozdrawiamy też narożnik, a Tobie życzymy wspaniałego urlopu zasłużonego, miłych górek, dobrego jedzonka, celebruj. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, szybkie strzały, akty strzeliste, tak strzeliste jak linie lotnicze Harry Harzewski. Rozpędzony, po prostu pasą zwycięstw. Wczoraj wykosił Familiadę. W stylu po prostu zdecydowanie dominującym 7-1 dzisiaj. Pokazujesz wszystkim, jak to się robi, jak te luki w parterze się odkrywa. Mały ale wariat, tyle. Moja dziewczyna mi wybaczy, bo jestem w euforii. Bardzo Cię uwielbiam, więc od razu daję buziaka. A pytanie było takie, i Harry się teraz nie zatrzyma, miał problemy, że tak powiem, z wiarą w siebie, ale teraz pomału się rozpędzam, parę błędów było jak w każdej walce, ale idę do przodu, chcę być tutaj w tej kategorii najlepszy. Tak, pozdrawiamy Panią Karlicową Natalkę.
to dla ciebie, ja się dołączam do buziaczków. No to co, rzecz, z której jesteś najbardziej zadowolony i rzecz, jakaś taka rzecz, nad którą chcesz pracować dalej? Tak, zablokowało mnie w stójce, czekałem na jego tak jakby kopnięcia mocnej kolana i były, ale byłem za bardzo bierny. Nie powiem, że jestem tych biernych, ale byłem za bardzo bierny. W tej sytuacji mogłem wcześniej tak jakby po prostu narzucać swoje. Ale zapasy mam kozak, jak już kogoś złapię przy siatce, to wiesz, to przeciskam jakbym robił mielone. Dobra, jeszcze tylko powiedz mi, jak twoja nóżka. Boli bardzo, właśnie okopał mi tak łydkę, że ledwo stoję, nie? Kopał. Kopał bardzo. My patrzyliśmy na to ze zatrwożeniem, ale stoisz. Ale stoję, bardzo się cieszę, że wygrałem. Jakie plany na 2026 tutaj w KSW? Audi nowe, nie no żartuję, w KSW. W KSW podpisałem nowy kontrakt przed tą walką. Żeby nie było jak przegram, żeby mnie nie wyrzucili, ale takiego zawodnika jak Harry fajnego by nie wyrzucili oczywiście. Podpisałem, także zostaję jeszcze, trochę tutaj będę przynudzał. Dobra, proszę Państwa, niby powiedział, że pusto w głowie ma, ale my się z tym nie zgadzamy. Zwycięski dzisiaj Łukasz Harry Harzewski. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Super. Proszę Państwa, nadal jesteśmy w ferworze gali XTB KSW 115 prosto z Lubina, które okazuje być się szczęśliwym punktem na mapie Polski, jeśli chodzi o profesjonalną karierę MMA. Kacpra Wióra Koziorzemskiego po raz drugi. Tutaj wyczyniasz nam naprawdę niesamowite rzeczy i dzisiaj działo się trochę przykrości też. Pomimo tej wygranej, ona okupiona została bólami, faulami. I teraz jak skomentujesz całą sytuację? Gdzieś było w jakimś utworze, nocną kochankę, nie pamiętam, które mam jaja ze stali. No do końca ze stali nie są, no bo kurde, już nie wiem ile razy dostałem, już nie pamiętam, ale 5, no. To powiem wam, pierwsze 2 jeszcze były jako tako, gdzieś tam na akcji w ogóle nie miałem pretensji, ale 3. i 4. były no kurde takie, że poczułem w punkt. No a każdy facet jak już raz zostanie w tej jaja, no to wie jaki to jest ból i to w pewnym momencie poczułem, że się prawie zżygam. No ale walka szła fajnie, w dobrym tempie i czułem się naprawdę dobrze w tej walce. Może taktycznie nie do końca trzymałem się założeń, ale kurde, no walczyłem ze naprawdę światowej klasy zawodnikiem i mimo, nikt nie powie, że wygrałem przez faul i przez -1 punkt, bo wygrałem u 2 sędziów tak czy siak 29-27, więc nie, to sobie dalej. Przynajmniej znowu nie split. O, teraz było majority. No właśnie, bo ktoś na przykład mógłby zarzucić tobie, że pomimo, że masz imponująco teraz wygląda to na papierze, masz 4 zwycięstwa z rzędu, 14 zwycięstw w profesjonalnej karierze, więc wszystko się broni, wyniki się bronią, ale gdyby na przykład znaleźć jakichś malkontentów, to mogą tobie zarzucać, że się prześlizgujesz, że decyzje. Ja przepraszam, że w taki sposób, ale musimy odpowiedzieć na pewne rzeczy i teraz słuchamy ciebie. Słuchaj, ludzie zawsze będą gadać, ale no tymi prześlizgiwaniami się wygrałem z 4 bardzo mocnymi rywalami w tej najmocniej obsadzonej kategorii. No i teraz wygrałem z gościem, który miał mi zrobić za przeproszeniem dziecko. No, nie wiem, czy widzieliście, ale 92% graczy Fortuny stawiało na Szczepaniaka przez knockout. A ja ani razu w tej walce nie byłem naruszony. Ja sam naruszyłem Artura 2 razy i to w drugiej rundzie tak poważnie, że gdyby to kolano weszło 2 cm wyżej i to będzie nie było co zbierać. Więc kurde, no jak się prześlizgiwać po światowej czołówce, no to wiesz, dla mnie bomba. Ale poza tym, no, ludzie zawsze marudzą, może szybko walka się kończy, to u mnie przynajmniej macie przekrój, zawsze jest fajna walka. Nie wiem, czy dostaniemy walkę wieczoru, raczej nie sądzę, ale chociaż było trochę dramaturgii, no zobaczymy. Słuchaj, abstrahując od tych wszystkich wydarzeń, od wyniku, powiedz mi, jak tobie się dzisiaj walczyło właśnie z Arturem, z jego poziomem, z jego stylem, jak to wszystko ocenisz? No powiem szczerze, że obawiałem się jego mocy przede wszystkim. No jest eksplozywny. Jest eksplozywny, te jego nogi, te wejścia do obaleń, on się prześliznął tutaj, Baltazar, nie taki mały. Ale jak mam szczerze powiedzieć, to nie zostałem ani razu naruszony w tej walce, nie odczułem jakiegoś kopnięcia bardzo mocno. No i tutaj słowa tylko i wyłącznie uznania dla moich trenerów, bo zarówno Dawid Popowski, jak i Michał Pogorzelski tutaj przygotowali mega taktykę. No ja tych kopnięć w tych przygotowaniach przyjąłem jakieś 1000, więc na każde byłem gotowy. I ostatnie pytanie ode mnie, czy rozmawialiście po walce z Arturem, czy wymieniliście się jakimiś spostrzeżeniami, czy jakaś może zła krew się pojawiła? Bo to emocje, wiadomo. Nie. Powiedzieliśmy sobie tylko, że mocna walka, że no była bliska, ale no myślę, że nie tak bliska jak z Fleminiasem. No nie wiem, myślę, że obejrzę i na spokojnie też będę wiedział. No ale jeżeli chodzi o... No, zacznij mi zarzucać, że nie było obrażeń, no. To ja w tej walce 2 razy naruszyłem Artura, ja go porozcinałem, on dawał presję i próbował mnie obalać, a tak naprawdę tak dla ludzi przed telewizorami to obalenie liczy się po obaleniu i przy kontroli.
a on miał, przewracał tylko, ja dostawałem, więc to nie powinno być liczone jako punkty. No dla mnie, no nie wiem, dla mnie była bliska walka, ale na moją korzyść. Dziękujemy Tobie bardzo za te opinie. Zwycięski dzisiaj coraz bliżej do czołówki swojej dywizji w organizacji KSW. Kacper Wiór, Koziorzemski. Serdecznie gratuluję, można celebrować. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. No i w końcu chyba zasłużony teraz będzie. No, no. Dziękuję. Dzięki. Super. Proszę Państwa, właśnie zakończyła się gala XCB KSW 115 i mamy nowego mistrza kategorii 61. Kategoria kogucia należy teraz do Witalia Jakimienki, który na pełnym dystansie w swoim zapaśniczym, mocnym, klejącym się ciasnym stylu wygrywa dzisiaj, nie pozostawiając wątpliwości, a może pozostawiając, bo była to decyzja niejednogłośna. Zaraz spróbujemy o to wypytać. Witali, congratulations. Oh yeah, sure. Sure. Więc gratuluję. Wspaniały występ, ale decyzja była niejednogłośna. Co powiesz o tym? Так, то є дуже моцна валка сьогодні була. Але я трохи недоволен, бо хотів цю победу витримати досить достроково. Trzeba przetłumaczyć. Nie jestem do końca zadowolony z tego, bo chciałem to skończyć wcześniej knockoutem lub submissionem. Ну так, в принципе, я защитил свой статус короля, завоевал новый пояс, новый трон. Теперь я дабл кинг и жду следующих вызовов. Dla mnie było najważniejszym utrzymać ten status kinga. Też fajnie, że mam pas plusem do tego, więc double champ is here. A właśnie dlaczego double champ? Dlaczego podwójny? Дабл кинг. Ale dlaczego podwójny? No bo ma to i pas. I pas. Okej, dobra, wszystko rozumiem. Wrażenie było na media, że Przebieg Tak. zaproponował, dawaj mu łańcuch, a jak Tak. Wszystko rozumiem. Okej, no to teraz masz rzeczywiście dwie wiktorie. Powiedz mi, bardzo dobre zapasy, świetne, rewelacyjne zapasy, ale to kosztowało bardzo, bardzo dużo siły. Czy ty czułeś tę przewagę, że jesteś silniejszy od Sebastiana? Siłowo. Так, звичайно, я чувствовал, что я сильнее, но Себастьян очень опытный боец, хорошо двигался, смещался. Мне было где-то неудобно к нему пристраиваться. Он, как я говорил, хорошо отработал защиту у сетки от моих проходов. Но все равно я смог напором додавить и забрать пояс. Oczywiście czułem, że silniejszy jestem od Sebastiana. On jest też bardzo mocnym człowiekiem, fighterem, ale wiedziałem to, co robię, więc zrobiłem swój plan, swoją grę i tyle. Wygrałem z tego. Kiedy możemy Ciebie widzieć w KSW broniącego pas? Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku. Jakoś latem na przykład? Czy chcesz walczyć niedługo? Так, звичайно. Я хочу быть активным бойцом, защищать пояс как можно чаще, хотя бы раз в 4-5 месяцев я готов. Okej. Oczywiście, najlepiej jutro, ale tak raz na 4-5 miesięcy to chciałbym rywalizować z kimś o pas. Proszę Państwa, to jest nowy mistrz Double King, jak podkreśla kategorii koguciej 61 kg. Dzisiaj wygrywa z Sebastianem Przybyszem. Witali Jakimienko, mamy nowego króla. Gratulacje! Dziękuję.